Cześć. Raz, dwa, raz, dwa. Okej, no to tak. Zacznę od przedstawienia się, tak podobno wypada. Jestem Szymon, jestem w tej chwili założycielem i CTO w Solvebot. To jest mała firma, istniejemy od troszkę ponad 2 lat, w grudniu minęły 2 lata. Tworzymy oprogramowanie SaaS dla branży prawnej. No oczywiście rekrutujemy, więc jak na koniec całej tej prezentacji będziecie chcieli zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, to zapraszam, będzie gdzieś tam link. O mnie, ja od 12 lat pracuję na stanowiskach technicznych, zacząłem jako programista, zdarzyło mi się być architektem systemów informatycznych, raczej się przewijałem przez malutkie firmy, ale miałem też przygodę z Googlem w Zurychu, w Dolinie Krzemowej spędziłem 3,5 roku w firmie Base, która teraz została przejęta przez Zendesk i przez cały czas, przez całą moją karierę zawsze bardzo ważne dla mnie było budowanie zespołów, z którymi pracuję i zawsze szukałem takiego miejsca, gdzie mógłbym wziąć udział w tej najpierw technicznej części rozmowy kwalifikacyjnej, a później w całym procesie. No i uzbierało się 400 rozmów kwalifikacyjnych, tak jak sobie te 12 lat podsumowałem, więc postaram się opowiedzieć trochę z perspektywy osoby technicznej, która była na wielu rekrutacjach jako programista, którego tam sprawdzali, trochę z perspektywy to, co może Wam powiedzieć rekruter, a trochę z perspektywy osoby, która na koniec jest odpowiedzialna za ten zespół jako CTO. To jest mój zespół, więc mam też jakąś perspektywę, co bym tam chciał, czego szukam, dlaczego i z jakiego powodu. Z tych 3 stron postaram się pokazać Wam ten proces. No i co, ja się przedstawiłem, więc teraz coś trochę więcej o Was bym się chciał dowiedzieć. Dużo było o UX-ie. Ile osób tutaj jest typowo UX-owych? Ręka do góry. Jest. A ilu jest programistów, osób technicznych, testerów? Też jest kilka osób. Mam nadzieję, że to, co będę mówił, nie będzie tylko i wyłącznie o programowaniu i mam nadzieję, że przyda się wszystkim. Także fajnie. No i co? Kto z Was był na rozmowie kwalifikacyjnej w ciągu ostatnich kilku miesięcy i ma tak w miarę na świeżo? Ręka do góry. A, jest sporo osób. Kto z Was się wybiera na rozmowę kwalifikacyjną, ale chwila, jak pracodawca jeszcze nie wie, to nie podnoście rąk, tylko ci, co mogą tam się pochwalić, że się wybierają, śmiało. Też jest kilka osób. Super. No dobrze. To kto się przygotowywał do rozmowy kwalifikacyjnej? W ogóle kiedykolwiek w życiu, jak szukaliście pracy? Kto się przygotowywał? Technicznie, z programów graficznych, tak jak graficy to robią, z programowania, z teorii, z wiedzy. A kto się przygotowywał z umiejętności miękkich? Jest też kilka osób, super, brawo, świetnie, okej. No to tak, co to są w ogóle te kompetencje miękkie? Strzelajcie. Kto ma jakiś pomysł, jakąś kompetencję miękką może się pochwalić? Komunikacja, super. Tworzenie relacji. Dalej. Obowiązkowość. Organizacja. Super, dużo tego jest. Nie chcę przechodzić przez wszystkie, ale jest tego cała masa. Najbardziej popularnych jest po prostu cała masa i ciężko jest przejść przez nie wszystkie. Chciałem, żebyśmy wszyscy rozumieli mniej więcej to samo, jak mówimy kompetencje miękkie. Duża pula różnych umiejętności, które się nie wiążą z żadną technologią. I to też nie jest oczywiście zero-jedynkowe. To nie jest tak, że ktoś ma komunikację full albo ma komunikacji zero i w ogóle nie ma, prawda? Tylko że na każdym z tych jeszcze możemy być na różnym spektrum i na każdym stanowisku one mogą być potrzebne w różnym spektrum, więc jest to dość szeroki temat. No i w obrębie tematu ja często jak rozmawiam z kandydatami, to widzę taki problem, że tak jak wszyscy podnieśli prawie rękę, że się przygotowywali do rozmowy i przygotowywali się technicznie i często widzę nawet na testach z programowania można, na niektórych rozmowach przynajmniej, u nas można korzystać z dokumentacji, ze swoich notatek, z jakichś tam zasobów. Chcemy, żeby to takie w miarę realistyczne było zadanie, więc nie odpytujemy z teorii, tylko tak bardziej praktycznie. I widzę, że kandydaci wyciągają swoje notatki, całe mają strony zapisane notatek z książek. To jest super w ogóle na plus, jakbyście kiedyś mieli taką okazję, żeby zrobić sobie notatki, a później gdzieś przez przypadek je na rozmowie kwalifikacyjnej wyciągnąć, zapytać nawet, czy mogę ze swoich notatek skorzystać. Nigdy rekruter Wam nie zabroni skorzystać z własnych notatek i plus jest ogromny, więc polecam. W każdym razie dziesiątki godzin widzę, że tam idą one poświęcone. No i rozumiem dlaczego, no bo jak jest programowanie, dostajemy zadanie z programowania, trzeba napisać program, on albo działa, albo nie działa. Jak działa, to jest fajnie, jak nie działa, no to wiemy, jest od razu feedback.
nawet przy przygotowywaniu to przyjemnie idzie, prawda? A z umiejętności miękkich się przygotować, no to jest tak, no kurczę, nie bardzo wiadomo nawet jak za to się zabrać, prawda? Więc ludzie tego nie robią. A z drugiej strony, jak popatrzycie z perspektywy rekrutera czy osoby, która rekrutuje do zespołu, hiring managera, szczególnie na początkujących rolach umiejętności techniczne są troszkę mniej ważne, no bo to zawsze zakładamy, że osoba zaczyna, czegoś się nauczy, jak mu fajnie szło do tej pory, czy jak jej fajnie szło do tej pory, no to czemu by się miała nie nauczyć jakiejś tam technologii? Nie można wszystkiego umieć, prawda? A jeśli ktoś z tych umiejętności miękkich jest taki tam bardzo słaby, ktoś jest jakiś arogancki na przykład mega, no to jest duży problem, prawda? Bo jakbym chciał, żeby ktoś się tam nauczył technologii jakiejś albo Gita, no to kurs, książka, pyk, pyk, 2 tygodnie, miesiąc i mamy osobę, która umie, no nie? A jak ktoś jest arogancki, to dużo trudniej jest to rozwiązać taki problem, dużo więcej pracy to wymaga, nie jest takie oczywiste, prawda? Więc te umiejętności miękkie, jak ktoś się wykaże brakiem jakiejś technologii, można nadrobić. Jak ktoś się wykaże brakiem umiejętności miękkiej, jest trochę trudniej, więc warto się tam przygotować. To jest taki temat, którego bym nie polecał pomijać. No więc przechodząc do tematów na dzisiaj, chciałbym Wam troszkę pomóc się przygotować z tych umiejętności miękkich. Najpierw powiem, jak ja myślę o rekrutacji, jak Was zachęcam, żeby o tym myśleć. Opowiem, czego szuka pracodawca, tak otwarcie, czego szukamy, w jaki sposób sprawdzamy, jak to wygląda, nic. Jakbyście mieli jakieś pytania w międzyczasie czy coś, to śmiało można przerywać. Jak się do tego przygotować, przynajmniej co ja zachęcam, do czego sugeruję. I na koniec, jak nam wystarczy czasu, to kilka takich tipów w pierwszym tygodniu czy w pierwszych 2 tygodniach pracy, co warto zrobić, żeby też fajnie wystartować, nie tylko fajnie wypaść, tylko jeszcze fajnie ruszyć tam na nowym stanowisku. Okej. Jak myśleć o rekrutacji? Po co w ogóle jest rozmowa kwalifikacyjna? Warto się zastanowić, no bo dla firmy wiadomo, prawda? Firma chce sprawdzić, czy kandydat ma jakieś tam określone umiejętności, czy pasuje do zespołu. A po co jest dla Was rozmowa kwalifikacyjna? Ja idę na rozmowę kwalifikacyjną, szukam pracy, no i warto sobie zadać pytanie, po co ja tam idę? W sensie, żeby dostać ofertę, no i jak ją dostaję, no to tak z definicją akceptuję, podpisuję, czy w jakimś celu tam idę innym niż żeby dostać pierwszą z brzegu ofertę, albo nie wiem, jak dostanę 2, no to którą zaakceptować wtedy, nie wiem, z większymi pieniędzmi? Też nie zawsze dobra zasada w życiu może. Więc warto się zastanowić. Ja uważam, że rekrutacja to jest proces dwustronny, dokładnie tak samo jak później zatrudnienie, prawda? W sensie można być dobrym kandydatem, złym kandydatem, dobrym pracownikiem, złym pracownikiem, ale tak samo dobrym pracodawcą, złym pracodawcą. To w 2 strony działa, prawda? I dlatego uważam, że w czasie rekrutacji informacja powinna przepływać w 2 strony. W sensie firma się o nas dużo dowiaduje, no nie? Zadają pytania, mają przygotowany cały system, żeby się o nas dowiedzieć. My też powinniśmy się dowiedzieć czegoś o tej firmie, szczególnie tego, co jest dla nas ważne i my też powinniśmy mieć na koniec jakieś, coś, co nam zostanie w ręku, jakieś notatki z tej rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie której na koniec my też podejmiemy decyzję, bo często jesteśmy tam takimi trybikami, że tam nas przesuwają, popychają, tu każą, tu zadzwonią, tu każą przyjść, tu wyślą, a warto jest jednak się zastanowić, czasami można się nie zgodzić na przykład na następny etap rekrutacji. I zdarzyło mi się być na takiej rekrutacji, gdzie podziękowałem, bo nie chciałem pracować w takiej firmie i każdemu z Was też polecam. Nie dlatego, że firmy są jakieś złe, dokładnie to samo, co Mira mówiła. Jak firma z nami nie chce współpracować, to nie znaczy, że z nami jest coś nie tak. I jak my nie chcemy pracować w jakiejś firmie, to też nie znaczy, że firma jest najgorsza, tylko może zły czas, może szukamy czegoś innego, może z kimś innym się inaczej dogadamy. Też mamy jakieś tam pole decyzyjne, prawda? I nawet więcej bym powiedział, firma rekrutująca powinna umożliwić kandydatowi dowiedzenia się o nich, tych rzeczy, które są dla niego ważne. Powinna się przedstawić, powinna opowiedzieć o zespole, powinna opowiedzieć o projektach, o kulturze pracy, zostawić takie miejsce na tych rozmowach kwalifikacyjnych, gdzie można zadać pytanie. Nie na zasadzie formalności, ostatnie 2 minuty, jakieś pytania, nie, to dzięki, do widzenia, tylko zadbać o to, no bo firmie też zależy, prawda? Jak pójdziecie gdzieś, gdzie Wam będzie źle, no to nie tylko Wy będziecie nieszczęśliwi, reszta zespołu też będzie nieszczęśliwa, firma będzie nieszczęśliwa, Wy zawsze możecie się zwolnić, no nie? Pracownik ma tą możliwość, że może podziękować, iść gdzie indziej. Może jak to robi tam 4. raz z rzędu, no to coś jest nie teges, ale jak raz traficie do jakiejś niefajne miejsce, no to warto jest po prostu podziękować, wyjść i poszukać innego, fajniejszego miejsca. No a pracodawca ma problem, ma dziurę do zapełnienia, następną osobę trzeba będzie znowu przyuczyć, znaleźć, zrekrutować, więc pracodawcy też zależy, żebyście się dobrze czuli w tym zespole, który on buduje, a zespoły są różne, więc proces dwustronny.
No i czego szuka taki pracodawca? Ogólnie nie wiem, mogę powiedzieć o sobie. Nie ma złotych rad, każda firma jest inna, mała firma jest inna od dużej. Firmy, gdzie są młode zespoły, są inne od starszych, firmy są bardziej formalne, mniej formalne, wiecie to wszystko. Więc nie jestem w stanie Wam udzielić złotych rad, za to mogę Wam pokazać od środka i od kuchni, jak my w Solvebot myślimy o rekrutacji i jak to robimy i skąd to się bierze. No i tak, pierwsza rzecz z tych umiejętności miękkich to jest, czy pracownik będzie pasował do zespołu, no nie? Team fit. I skąd się bierze team fit? No otóż team fit się bierze od teamu, w sensie team ma jakieś wartości, to są wartości zespołu Solvebot. Usiedliśmy sobie kiedyś na off-site'cie, porozmawialiśmy jak nasz zespół chcemy, żeby wyglądał, kim my jesteśmy i z czym się identyfikujemy. No i my mamy takie 4 wartości wypisane i teraz to, czy kandydat będzie pasował do zespołu, no bierze się właśnie stąd. Nasz zespół chce być taki jak tu jest wypisane, czyli zwinny, ciekawy, budujemy wspólnotę i bierzemy odpowiedzialność za rzeczy. I teraz wymagania i rzeczy, których będziemy u Was szukali, tak samo jak umiejętności techniczne, szukamy kogoś, kto się wpasuje w taką a taką rolę, no to umiejętności miękkie szukamy kogoś, kto się wpasuje do takiego zespołu, który w taki sposób wygląda i działa. I z tego biorą się cechy, które są poszukiwane w Solvebot i domyślam się, że w każdej innej firmie. Nie wszystkie oczywiście się będą równo pokrywały, nie wszystkie są ważne na każdym stanowisku i na każdej roli. Znowu, to są nasze, ale myślę, że ten proces przebiega bardzo podobnie w wielu różnych organizacjach. Warto jest dowiedzieć się trochę więcej o nich, poczytać, popatrzeć na jakieś social media, co publikują, jak to wygląda i wielu z tych rzeczy można się domyślić, co firma by chciała od Was i u Was zobaczyć. Pierwsze dwa, ten ownership i grit, nie udało mi się przetłumaczyć na polski, w sensie są tłumaczenia, ale jakoś tak nie kliknęły ze mną, więc pozwoliłem sobie zostawić to po angielsku. Ownership to jest wywieranie wpływu nie tylko na zadania, które mi zostały bezpośrednio przypisane, ale na cały ten proces. Wszystko, co widzę, że jak jest jakiś cel, który próbujemy osiągnąć jako zespół i widzę, że coś tam może wejść, przeszkodzić, się stać, no to się postaram też się tym zająć, no bo niby nie moja robota, ale no jednak mój projekt, mój zespół, więc warto. Bardzo fajna umiejętność. Na wszystkie te rzeczy tutaj patrzę jako na umiejętności, nie na rzeczy jako... I znowu z Mirą gdzieś uciekła. Bardzo się zgadzam z Mirą, że to nie jest tak, że coś jest nie tak z Wami. To jest wszystko... O, jest. To nie jest tak, że coś jest nie tak z Wami. To są wszystko umiejętności, tak samo jak techniczne. Nie jest tak, że jesteście złymi ludźmi, bo nie umiecie tam PHP w takiej wersji. Tylko to można się nauczyć. I tak samo ownershipu można się nauczyć. Jest strasznie fajna książka, Extreme Ownership, Jocko Willnicka. Bardzo luźna i bardzo ciekawie napisana, bo Jocko Willnick jest ex-Navy SEAL-em i napisał książkę o zarządzaniu razem z tym drugim gościem, który jest ekspertem od zarządzania i opowiada na podstawie zespołu Navy SEALs w Iraku, w jaki sposób ownership wygląda w wojsku i to jest jeszcze ciekawą narracją, bardzo polecam, fajna książka. I Grit, i druga książka, też bardzo polecam. Grit to jest wytrwałość w wysiłku połączona z pasją, nakierowana na osiągnięcie długoterminowego celu. Super fajna rzecz i super fajna definicja i to się bierze od Angeli Duckworth, która jest profesorem, nie pamiętam na jakiej uczelni, ale przez całą swoją karierę badała, co powoduje, że ludzie osiągają sukcesy zawodowe. No i te swoje znaleziska opublikowała w formie właśnie tej książki drugiej. Nazwała to grit, chyba wymyśliła to słowo, wydaje mi się, że wcześniej to nie istniało. No i to znowu jest cecha charakteru, której można się nauczyć. Bardzo warto przeczytać i bardzo fajna cecha charakteru. No dalej jest rozwój. Pamiętacie z wartości naszych, że cenimy ciekawość i cenimy rozwój. Rozwój wiadomo, chyba nie będę się rozwodził. Komunikacja i tu znowu jest kilka podrodzajów tego, no bo zawsze trzeba się komunikować w swoim zespole i w swojej grupie, zawsze jest jakiś menadżer, z którym się trzeba skomunikować, czasami jakiś klient, jakiś zewnętrzny zespół, więc jest wiele smaczków w tej komunikacji. No ale znowu na ten temat dużo mądrzejsi ludzie ode mnie dużo rzeczy powiedzieli, więc nie będę się rozwodził. Bardziej chciałem Wam pokazać mechanizm, że te konkretne rzeczy, które są szukane, to jest konkretna lista, którą osoba rekrutująca gdzieś tam ma i ona się bierze z tego, że zespół naprawdę wyznaje takie wartości i naprawdę chce takie rzeczy widzieć, prawda? Ostatnia rzecz, sprawczość. Myślę, że nie będę się wybitnie rozwodził.
czyli sprawczość, czyli zdolność wpływania na otoczenie swoje, takiego na zasadzie raz, że zdaję sobie sprawę, że ja mogę z tym coś zrobić, cokolwiek by to nie było i nawet niekoniecznie w pracy, w jakimś moim projekcie coś mi przeszkadza, ale ogólnie, nie wiem, idę sobie i leży jakiś kabel, o który się można potknąć i ja go tam odgarnę, no bo przecież czemu nie, no nie? Raz, że mogę, a dwa, że faktycznie wezmę i to zrobię i to jest super. Motywacja, chodzi o motywację wewnętrzną i definicja motywacji wewnętrznej to jest aktywizacja przez dążenie do zaspokojenia swoich potrzeb, no nie? Czyli jakie mam potrzeby, które mnie zmotywują, żeby ruszyć, no bo motywacja zewnętrzna taka, że tam szef przyjdzie i powie, tu będzie premia, tu jest deadline, tutaj musisz zrobić to odtąd dotąd, no to jest zewnętrzna, to pracodawca dostarcza, a od pracownika chcielibyśmy, żeby miał jakąś motywację wewnętrzną i umiał się określić, co potrzebuje i co jest jego drive'em, co powoduje, że jemu się chce po prostu. I zainteresowania. I to jest turbo ważne, bo świat jest pełny nudnych ludzi. A my nie chcemy pracować z nudnymi ludźmi. Mam nadzieję, że Wy też nie chcecie siedzieć w pokoju przez cały dzień z nudnymi ludźmi. Więc fajnie jest pokazać, że coś się ma poza pracą, jakikolwiek, czy by to była jazda na deskorolce, czy malowanie obrazów, czy przeróżne rzeczy ludzie robią. Fajnie jest się pokazać jako człowiek i fajnie jest, dołączając do zespołu, też wiedzieć, że tam są ludzie, którzy też robią różne fajne rzeczy. I uważam, że warto gdzieś tam zawsze dołączyć taki ludzki akcencik. No dobrze, czyli teraz tak, wiemy, że rekruter poszukuje jakiś tam cech, no nie? Wiemy, dlaczego ich poszukuje, wiemy, że ich poszukuje. Teraz pytanie, jak ich poszukuje? Jak to może sprawdzić w ogóle na rozmowie kwalifikacyjnej? Przychodzimy na rozmowę i powiedzmy, że ja szukam takiej cechy jak grit i zadaję bezpośrednie pytanie. Ula, czy masz grit? Czy jesteś zmotywowana, żeby fajnie pracować? I każdy powie, że tak. No oczywiście, no przecież chcemy się sprzedać. Na tym polega rozmowa kwalifikacyjna, nie? Z jednej strony jest ta uczciwa wymiana, dopasowanie, szukamy dla siebie miejsca, a z drugiej strony każdy chce się z dobrej strony pokazać i zaprezentować. No i takie bezpośrednie pytania, po prostu nie da się tego w ten sposób zrobić, no nie? Jakbym mógł, to oczywiście, żebym chciał sobie usiąść i uczciwie przez 2 minuty pogadać, dowiedzieć się, co tam kandydat ma, czego nie ma, co by chciał mieć i tyle. No ale niestety tak to nie działa, więc musimy szukać. No i stąd się biorą te różne dziwne pytania i pokrętne jakieś zakusy, żeby się czegoś dowiedzieć o kandydacie, ale no nie bezpośrednio pytając. I druga rzecz, fakty biją opinię. Czyli jak ktoś deklaruje, że tam jest zawsze bardzo punktualny albo świetnie umie rozwiązywać konflikty, to jest jedno, ale jak jest jakiś fakt, który to może stwierdzić, bardzo ciężko jest taki znaleźć, no to jest super. I fakt to jest, opowiedz mi o sytuacji gdzie. Najłatwiej jest zapytać kogoś o fakt, no nie? Jak ktoś twierdzi, że tam super rozwiązuje konflikty, no to opowiedz mi o konflikcie, który rozwiązałaś, prawda? I jak podrążymy to przez chwilę, no to można się dużo więcej dowiedzieć o człowieku niż z jakiegoś tam kwestionariusza. Ewentualnie to opowiedz mi o sytuacji, to jest moje ulubione pytanie i moja ulubiona technika. Ewentualnie czasami się zdarzają hipotetyczne scenariusze, czyli no, jeśli rozwiązujemy konflikty, no to może nam na przykład ktoś pokazać jakiś tam mail od zdenerwowanego klienta, jakąś sytuację opisać i poprosić nas w symulacji, żeby spróbował rozwiązać ten konflikt, prawda? Ale wiele z tych rzeczy, o których wcześniej mówiliśmy, ciężko będzie zasymulować sytuację, gdzie ktoś może pokazać, że chce się rozwijać i uczyć, prawda? Dużo łatwiej jest zapytać, co umiesz dzisiaj, czego nie umiałeś 6 miesięcy temu. Bardzo fajne pytanie i dużo ciekawych rzeczy, wcale nie związanych z pracą i w ogóle większość z tych umiejętności jest niekoniecznie związana z pracą, prawda? Jak ktoś sobie jako hobby piecze i teraz umie upiec 6 różnych rodzajów ciasta, które są jakieś tam fajne i skomplikowane, jeszcze mu się oczy zaświecą, jak o tym mówi, że tam to pieczenie jest takie super i tak fajnie wychodzi. Bombastiko i od razu jest i pasja, i nauka, i rozwój i oczywiście, że jak taki człowiek dostanie ciekawe zadanie w pracy, no to dokładnie tą samą energię w nią skieruje i rozwój będzie, prawda? Więc powolutku przechodzę dalej. No bo tak, żeby się przygotować porządnie do rozmowy, teraz już konkretnie. Wiemy, co rekruter będzie sprawdzał, wiemy dlaczego i konkrety. Trzeba znać swoje mocne strony. Jak chcemy się zareklamować, że coś mam fajnego do pokazania, no nie, to pierwsze pytanie to jest, co ja w ogóle mam z tych umiejętności miękkich. Bo tak jak widzieliśmy tą standardową formatkę CV,
Nie wiem, czy może 2 razy w życiu widziałem, żeby ktoś tam w tych umiejętnościach tam wypisanych miał więcej niż jedną umiejętność miękką. Tam czasami ludzie punktualność sobie wpisują, to jest taki maks. Więc umiejętności twardych mamy listę, no nie? I wiemy, co mamy, co nie mamy, co chcemy mieć, czego nie chcemy, jaką technologię się chcemy nauczyć, w jakim kierunku z na przykład UI i UX-a, w jakim kierunku chcemy się rozwijać. Wszystko wiemy, no nie? A z miękkich, jakie są moje mocne strony, jakie są moje słabe strony, ciężko, więc polecam poznać siebie po prostu, zrobić sobie jakiś test charakteru, albo najlepiej 3 i w ogóle je ze sobą porównać, co tam wychodzi. Najpopularniejszy to jest test Gallupa, Clifton Strengths się nazywa. I polecam Wam zrobić to tak na turbo poważnie, w sensie wiem, że nie wiem jak UX-owcy się przygotowują do rozmów kwalifikacyjnych, ale wiem, że programiści potrafią tam faktycznie kilkanaście godzin rozwiązywać zadania i przypominać sobie książki, robić notatki. Ja bym to podzielił na pół i z tych powiedzmy 10 godzin, jak mam zamiar 5 godzin ciupać notatki i się przygotowywać, to poświęciłbym 5 godzin też na przejście przez test, rozpisanie sobie swoich mocnych stron, swoich słabych stron. Też nie jest takie proste, no nie, bo na przykład może nie jestem tam mistrzem komunikacyjnym, ale bym chciał być, więc może mi w teście gdzieś tam wyszło, że jest gorzej, albo sam uważam, że jest gorzej, ale bym się chciał tego nauczyć, bym chciał trafić w miejsce, gdzie to będzie potrzebne, używane, gdzie inni ludzie będą mieli te umiejętności komunikacyjne, żeby od nich podpatrzeć, gdzieś tam się rozwinąć. Więc warto wypisać sobie swoje cechy, warto wypisać, co mam mocnego, czego bym się chciał douczyć, czego bym nie chciał też, bo niektórzy ludzie na przykład nie chcieliby wychodzić na środek, na scenę i mówić tutaj do Was i to też nie jest wymagane, prawda? Więc warto znać siebie i te przykłady. Jak pojawi się pytanie, jak już ja wiem, że wnoszę to uczenie się i lubię się uczyć i jestem super zmotywowany, żeby się samemu uczyć i dobrze mi to idzie, to fajnie jakbym miał sytuację przygotowaną, jak się czegoś nauczyłem, co tam było, w jaki sposób, przejrzeć sobie, żeby to mieć na świeżo, nie kombinować, nie szyć na rozmowie, nie być zaskoczonym też pytaniem, no bo z uczeniem się jest dość łatwo, ale zademonstrować na przykład jakieś tam swoje leadership, to się tak ładnie po angielsku mówi, no nie? Kiedy wziąłem za coś odpowiedzialność, nie jest tak łatwo i nie jest tak łatwo od razu mieć fajny przykład. Warto jest sobie to przygotować, spisać, zastanowić się nad tym, wyciągnąć szczegóły. I tutaj uwaga, bardzo nie warto jest naciągać fakty, wymyślać sobie jakieś scenariusze. To są scenariusze z życia wzięte, prawda? Każdy jak ogląda telenowelę albo serial, to od razu wie, że to jest totalny bullshit i to tak nie wygląda, prawda? Więc jak przyjdziecie na rozmowę kwalifikacyjną i zaczniecie siać jakimś scenariuszem z telenoweli, rekruterzy to wychwycą i to jest bardzo niefajne, bo nawet jeśli ktoś powie, że tam, nie wiem, przy programowaniu umie programować obiektowo, a później na rozmowie wyjdzie, że tak trochę nie umie, no to każdy rekruter powie, no okej, nie umie, no to najwyżej zapraszamy za pół roku i jak się Pan douczy tego i tego, to zapraszamy jeszcze raz, no nie? Ale jak na rozmowie wyjdzie, że ja pytam, czy ktoś sam oferuje, że ma ktoś sam oferuje, że ma jakieś umiejętności rozwiązywania konfliktów, pytam jakie i sieje jakiś scenariusz z telenoweli, gdzie odegrał nie wiadomo jaką rolę i uratował firmę i w ogóle w stroju Supermana i widzę, że to jest bullshit, no to sobie myślę, kurde, coś jest nie tak z tą osobą. Nie na zasadzie, że brakuje mu umiejętności komunikacyjnych, to się douczy, tylko chyba taka duża czerwona flaga i tu macha, ja sobie oznaczę i już wtedy nie zapraszam, że za 6 miesięcy jak się nauczysz nie ściemniać, to zapraszam, żeby zaaplikować jeszcze raz, prawda? Więc tu trzeba bardzo uważać. Uczciwie, każdy ma swoje mocne strony, każdy może się pochwalić wieloma scenariuszami, znowu nie z pracy, z życia, z organizacji, nie wiem, eventów jakichś, a może na weselu komuś pomagaliście i to była poważna rola menadżerska. Ludzie czasami ignorują takie rzeczy, no nie? Albo ktoś tam w szkole organizował jakąś imprezę i jak się dopytuje, to nagle się okazuje, że to była taka poważna organizacja w liceum i tam było 400 osób na balu, nie? I jakiś tam catering, nie catering. Mówię, kurde, no to czemu nie masz tego w CV? No przecież... Także liczy się, wszystko się liczy i każda historia, która faktycznie pokazuje Wasze zaangażowanie i pokazuje jakieś tam cechy charakteru, które chcecie wyeksponować, totalnie się liczy. Ok. No i druga połowa. Tak jak mówiłem, że niektóre rzeczy chcemy wyeksponować, no to też zastanawiając się nad swoimi umiejętnościami miękkimi, wszystkiego się można nauczyć i są rzeczy, których bym się chciał nauczyć.
Więc fajnie jest spisać sobie też te rzeczy, których bym się chciał nauczyć w tej pracy i na tym stanowisku. Z umiejętności miękkich, tak samo jak z twardych, idę jako programista Python, bo chcę programować w Pythonie, tak samo z umiejętności miękkich, idę do tej firmy, a nie do tamtej, albo do tego zespołu, nie do tamtego, bo chcę się nauczyć od tych ludzi, którzy tam pracują, oni właśnie mają coś, co ja bym chciał, więc warto się z tego przygotować i się zastanowić, bo no, z kim przystajesz, takim się stajesz, prawda? A wybór pracy z perspektywy kandydata to jest chyba druga najpoważniejsza decyzja w życiu, tak mi się wydaje. No bo tak, no pracy nie zmieniamy co 2 miesiące, prawda? Raczej przynajmniej gdzieś tam dalej w karierze. Na początku można sobie trochę poskakać, no ale później to jest jednak tam tak z 2 lata minimum, no nie? Gdzieś się zdarza. No poważniejsze jest małżeństwo. Wiadomo, no nie? W założeniu na długo i naprawdę dużo czasu z tą drugą osobą spędzamy. No ale później tak, na wiele lat jest kredyt hipoteczny na przykład, każdy mówi. No tylko jaki wpływ na nasze życie ma mieszkanie, no nie? A praca, gdzie poznajemy ludzi, gdzie mamy możliwości, gdzie się rozwijamy, gdzie no z kim przystajesz, takim się stajesz, więc mega ma to na nas wpływ i wydaje mi się, że warto się przyłożyć i się zastanowić, kim byśmy chcieli być za 2 lata i które z tych umiejętności byśmy chcieli mieć, od kogo byśmy się chcieli uczyć. No i co? I zbliżając się do końca, mam nadzieję, że Wam to pomogą te umiejętności dostać się w to miejsce i nie tylko w miejsce, które tam dobrze się zareklamujecie i dobrze wypadniecie, ale w miejsce, z którego później z perspektywy też dużo wyniesiecie i fajnie się będzie z takim zespołem pracowało. A takie protipy na koniec, no to tak, no wiadomo, że trzeba się ładnie ubrać, lepiej za ładnie niż za brzydko i się nie spóźnić. Warto się przygotować z przedstawienia się, no bo nowa praca to jest miejsce, gdzie będzie co najmniej kilkanaście albo kilkadziesiąt razy okazja powiedzieć, kim jesteś, co tu robisz, co umiesz, czego nie umiesz, albo. I warto jest nie jąkać się, tylko przygotować sobie taki pitch, 2-3 zdania, jestem ten i ten, stąd i stąd, będę na tym stanowisku, nie wiem, umiem to i tamto, albo jak chcemy być odbierani, no nie? Jest jedna okazja, żeby zrobić pierwsze wrażenie, więc bardzo warto. Zawsze warto jest zadawać pytania, dużo pytań o wszystko, jak co działa, dlaczego. Jak nie zadacie pytania, to nikt Wam nie powie, że to źle, trzeba było zadać pytanie, a jak zadacie za dużo pytań i to naprawdę będzie za dużo, to ktoś Wam powie, chyba bez obrazy, że ej, sorry, nie mamy czasu teraz pogadajmy o tym, nie wiem, jutro przy lunchu, zapytaj kogoś innego, bo nie mam czasu, albo to jest niepotrzebne, więc lepiej się dowiedzieć, że to jest wystarczająca ilość pytań, niż się nie dowiedzieć, że zadaliśmy za mało i później mieć problem. Jedyna irytująca rzecz, tak faktycznie, to jest zadawanie tego samego pytania 4 razy. Dlatego warto robić notatki. Jak już się o coś pytałem, to sobie zapiszę. Jak mi się zapomni, to sobie wrócę do notatek, albo przynajmniej pytanie klaryfikujące zadam. Od razu mądrze to wygląda, więc notatki są mega ważne. Teraz coś, co jest nieoczywiste. Poznaj klienta, w sensie kto płaci właściwie Twoją pensję, no nie? Czasami to jest turbo proste i czasami pracujemy bezpośrednio z klientem, robimy jakąś tam pracę dla klienta i wiemy kto i co, ale czasami, szczególnie jak jest większa firma, no to pracujemy gdzieś tam w jakimś dziale, który jest w pionie technologicznym, który rozmawia z takim pionem kontaktu z klientem, który gdzieś tam 4 kroki dalej ma coś rozmawia z tym klientem. Warto jest się dowiedzieć, kto w ogóle jest klientem tej firmy, kto płaci za to, co my budujemy i co my robimy. Długofalowo pomaga to później przy motywowaniu jakichś tam swoich decyzji, przy podejmowaniu dobrych decyzji. Zawsze warto zabłysnąć i wiedzieć, że tam my na przykład jesteśmy w branży prawnej i zawsze warto jest wiedzieć, kim jest syndyk na przykład, jak się do nas aplikuje, a później wszyscy nasi pracownicy przechodzą szkolenie z tego, kim jest syndyk, co robi, jak używa systemu, dlaczego i jest to przydatne każdemu programiście właściwie w pracy, więc bardzo polecam. Dalej, ustal kryteria sukcesu ze swoim menadżerem, w sensie przychodzę do pracy, ok, i teraz co oni tak naprawdę ode mnie chcą. Bardzo fajnie jest to sformalizować na zasadzie, co Ty konkretnie, mój menadżerze, chcesz za 3 miesiące, żeby było osiągnięte, co chcesz, żebym reprezentował tutaj, co chcesz, żebym osiągnął. Od razu będziemy wiedzieli, na czym stoimy, czy jest luzik, czy nie jest luzik, w którą stronę się kierować, gdzie tam jest największy challenge, więc bardzo polecam. I zbieraj feedback. Czasami jest łatwo, a czasami trzeba chodzić za ludźmi i się dopytywać, czy to, co zrobiłem, to było wystarczająco dobre, czy niewystarczająco dobre. Nie po to, żeby zbierać na siebie jakieś tam kubły pomyj, bo czasami można dostać tam się, zapytać, co o tym myślisz i dostać wiadro w twarz. No ale trudno, no to się otrząsamy, idziemy dalej, przynajmniej wiemy, nie? Lepiej jest wiedzieć, niż mieć niespodziankę po pierwszych 3 miesiącach. Okres próbny się na przykład kończy i nagle się okazuje, że
były 4 wiadra do wzięcia, nie wziąłem żadnego. Jakbym wziął pierwsze, to następnych 3 bym uniknął, ale nie zapytałem, nikt mi nie powiedział i jest problem. Więc warto pytać i warto wiedzieć wcześniej niż później, bo można coś z tym zrobić po prostu. Tyle ode mnie. To są okładki tych 2 książek, które tam nadmieniłem. Bardzo polecam i jedną i drugą. Obie się całkiem przyjemnie i lekko czyta, a można się dużo dowiedzieć o tych 2 konkretnych miękkich umiejętnościach, które są takie rzadsze i chyba mniej popularne. Mamy minutkę na pytania? Chyba mamy. To ja mam pytania. Czy jest w ogóle sens się przygotowywać na taką rozmowę? W sensie, czy umiejętności miękkie, czy warto jest przetrenować w ogóle? Bo mi się zdaje, że to powinno wyjść jednak, że taką osobą jesteś, a nie, że taką się stajesz przez jakieś dzisiejsze umiejętności. Zależy, co masz na myśli jako przygotowanie, bo tak, warto jest znać siebie i warto jest wiedzieć, jaką się jest osobą, no nie? Uważam, że bardzo warto sobie wypisać swoje cechy charakteru, bardzo warto wiedzieć, w czym jestem dobry, w czym jestem gorszy, w czym bym chciał być lepszy, w czym nie chciałbym, więc ta część jak najbardziej to jest bycie fair ze sobą, no nie? Teraz tak, ja uważam, że bardzo warto jest się rozwijać dalej do przodu, no nie? Więc jak mam jakieś umiejętności, które bym chciał rozwinąć, no to warto jest się zastanowić, w jaki sposób, popatrzeć na oferty pracy, które też pod kątem nie tylko jaką technologię mi dadzą, ale też jaki rozwój nietechnologiczny mi dadzą i warto jest coś takiego sobie wybrać. No i co, no jak chcę dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej i rekruter mnie zapyta o, nie wiem, pokaż przykład, gdzie rozwiązałeś konflikt, no to oczywiście nie warto ściemniać w tej kwestii, ale wolę być w sytuacji, gdzie tam napisałem sobie kiedyś konflikt na kartce i napisałem sobie, że tam takiej sytuacji to było i sobie przypomniałem, jak to było i o co poszło i dlaczego tak poszło i jak to zadziałało. Nawet jak źle zadziałało, to też warto się zastanowić i powiedzieć, że tam, no nie, niż siedzieć później na rozmowie kwalifikacyjnej, no była taka sytuacja, ale trochę nie pamiętam, w sumie nie wiem. No nie? Jeśli to jest prawda, to zawsze warto pokazać prawdę z dobrej strony, a jeśli to ma być takie turbo naciągane, no to nie. To naprawdę widać. Tak jak scenariusze z telenoweli naprawdę widać, tak samo wymyślone scenariusze na rozmowach kwalifikacyjnych widać, więc bardzo przestrzegam. Ale prawdziwe też widać, jak się komuś iskierka wokół zapali i faktycznie sobie przypomina, jak coś tam robił, jakieś z tym emocje były związane, albo na czymś mu zależało, albo coś wyszło fajnego, albo coś wyszło turbo niefajnego i jak to na niego wpłynęło. Widać zawsze tam iskierkę, więc warto. Jeszcze jedno jakieś szybkie pytanie? Czy będziecie łapać się na forum prezentacji? Łapcie mnie śmiało, jak nie chcecie na forum, to zapraszam. Zostawiam też kontakt do siebie, jakby ktoś chciał bardziej prywatnie zadać jakieś pytanie czy coś, no to jak najbardziej można mnie e-maila śmiało napisać i na LinkedInie mnie dodać do znajomych, napisać wiadomość. Jakby ktoś chciał sprawdzić w praktyce, jak ten proces rekrutacyjny wygląda, to tu jest link do otwartych stanowisk. Zapraszam i dziękuję.